Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej i właśnie dzisiaj będziemy mówić o witaminie C, znanej i trochę jeszcze ciągle nieznanej, osławionej przez niektóre działania i tak dalej. E, Jak widzicie tutaj w tytule, wielki wróg Big Farmy, chciałbym czasami powiedzieć Bug Farmy, Bug Pharma, tak? E, Dla tych, z Państwa, którzy po raz pierwszy zawędrowali na mój kanał, powiem tylko tyle, że kanał jest poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, wszelkim działaniom, opisowi wszystkiego tego, co służy naszemu zdrowiu. Wiecie doskonale, ogromna większość z Was wie doskonale, zna triadę, tak zwaną triadę Maxwella, czyli ciało, umysł, duch, dusza, body, mind, soul, ewentualnie spirit. Nawet w tym SOS, sygnale ratunkowym, gdzie no, na statkach, gdzie statek tonie i z SOS, SOS, Save Our Souls, ratujcie nasze dusze, tak? Dlatego ten sygnał jest podawany, a więc musi być to triada, trzy elementy utrzymane w doskonałej harmonii, ciało, psychika, umysł w ogóle, duch. O to wszystko musimy zadbać, wtedy możemy mówić o dobrostanie całego naszego, nie tyle organizmu cielesnego, tylko o dobrostanie naszym, bo warto zadać byłoby sobie pytanie, czy my mamy ciało, czy jesteśmy ciałem? Kim my w ogóle jesteśmy? No ale to jest inny temat. O tym też mówimy na naszym kanale. Kochani, dlaczego akurat o witaminie C? Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, z jednej strony niby jest znana, a tak, warto brać witaminę C i tak dalej, ale z drugiej strony narosło cały szereg jakichś mitów, legend, często negatywnych, których autorami są właśnie ludzie kupieni przez Big Pharma i tak dalej. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat temat stał się taki w mediach, a raczej w mediach bardzo popularny ze względu na to, co mówił pan Jerzy Ziemba, którego serdecznie zresztą pozdrawiam, bo się znamy. Wszystkiego dobrego, Jerzy. I któremu oczywiście jako naczelnemu szarlatanowi w Polsce przytwierdzono taką, przyspawano taką tak zwaną gębę. Oczywiście masa kłamstw na temat tego, co mówił pan Jerzy Ziemba, a mówił między innymi, że w terapiach antynowotworowych należy stosować witaminę C. No więc ukuto później, że Zięba chce leczyć raka, nowotwory witaminą C i tak dalej. Nigdy pan Jerzy Zięba nie mówił w ten sposób, mówił tylko o tym, że należy stosować witaminę C podczas terapii antynowotworowych, zwłaszcza wtedy, kiedy się podaje chemię. Są trzy rodzaje podstawowej chemii. Jest biała, żółta i czerwona. Red Devil, czyli czerwony diabeł, najbardziej niebezpieczna. E, Oczywiście chemioterapeutyki mają niszczyć komórki nowotworowe. Przy okazji tak zwanych komórek macierzystych nowotworu kompletnie nie niszczą, dlatego później są przerzuty, metastaza. A przy okazji, jeżeli się podaje chemioterapeutyki, to te chemioterapeutyki są źródłem potwornej, niewyobrażalnej wprost masy wolnych rodników, które atakują nasz organizm, czyli poszczególne komórki naszego organizmu. W normalnym trybie, kiedy jesteśmy w miarę zdrowi i tak dalej, każda nasza komórka jest dziennie atakowana 10 tysięcy razy przez wolne rodniki i jeżeli organizm ma oczywiście możliwości obrony, to się broni. Ale po pewnym czasie te możliwości obronne słabną i wówczas dochodzi do niszczenia komórek, a później tkanek, a później narządów, a później całego organizmu i tak dalej. I teraz w przypadku z kolei chemioterapii, zwłaszcza tego Red Devil, czerwonej chemii, czerwonego diabła, to w tym momencie ilość tych wolnych rodników to jest po prostu niewyobrażalne zatrzęsienie i wtedy dochodzi do totalnego zniszczenia komórek układu, całego naszego organizmu, układu krwionośnego, na przykład niszczony jest szpik, niszczony jest układ pokarmowy i tak dalej, i tak dalej. To można byłoby wymieniać. I dlatego warto stosować wówczas, należy wręcz stosować witaminę C, tak samo jak przy sepsie chociażby, po to, żeby zneutralizować te wolne rodniki.
jak powstają wolorodniki, dlaczego są niebezpieczne. Ja w jednej z audycji na playliście Zdrowie, odżywianie, suplementacja, mam tam audycję na temat wolnych rodników, na temat antyoksydantów. Takim kapitalnym antyoksydantem jest właśnie witamina C. Pozwólcie, że teraz sięgnę do fragmentu mojej książki. O, tutaj macie witaminy, minerały. Ta książka jest na moim sklepie www.januszdabrowski.pl. A więc sięgnę do tej mojej książki, przeczytam wam fragment, jedynie taki podrozdział dotyczący witaminy C. I teraz tak, witamina C, kwas L-askorbinowy. Witaminę C odkrył w 1928 roku węgierski noblista Albert von St. Georgi. W około 70% występuje ona w roślinach w postaci kwasu askorbinowego, formy najbardziej odpornej na utlenianie. Rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, ulega rozpadowi podczas długotrwałego gotowania, częściowo podczas suszenia roślin, wrażliwa jest na tlen z powietrza, czyli na utlenianie, oraz światło. Czysta witamina, łatwo ulegając utlenieniu, przechodzi w postać słabiej aktywną, a następnie w związki zupełnie nieaktywne. Procesy te hamuje obecność kwasów organicznych, na przykład benzoesowego czy jabłkowego, a przyspiesza je enzym askorbinaza. Tu się zatrzymam na chwilkę, bo padło pojęcie kwas benzoesowy. Jak to? Benzoesan sodu, kwas benzoesowy, przecież to są rzeczy, znaczy substancje bardzo niebezpieczne. Nie, kochani, to nie chodzi o to. Otóż kwas benzoesowy lub benzoesan sodu są to naturalne składniki występujące w wielu roślinach. I one mogą być jako naturalne konserwanty. Jeżeli jagódka na przykład upada na ziemię z drzewa, to nie gnije natychmiast, bo jeszcze przez pewien czas jest zabezpieczona przy pomocy własnych organicznych tak zwanych konserwantów, więc na przykład kwasu benzoesowego. Natomiast we wszelkich sałatkach, tych produktach w ogóle spożywczych, które kupujemy w sklepie, sałatki śledziowe, warzywne, musztardy, ketchupy i tak dalej, tam jest stosowany benzoesan sodu, pozyskiwany w drodze syntez chemicznych z toluenu. A więc to nie jest tak, że to jest benzoesan sodu roślinny na przykład, albo kwas benzoesowy roślinny. Był czas kiedyś w aptekach, nie wiem czy teraz, sprzedawano między innymi kwas benzoesowy pozyskiwany z czarnego bzu chociażby i tak dalej. Dobrze, a więc te kwasy organiczne przeciwdziałają utlenianiu, a przyspiesza je enzym askorbinaza. Dostęp powietrza, wysoka temperatura otoczenia oraz kontakt z jonami metali ciężkich. Witamina C jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju przebiegu większości procesów przemiany materii, czyli metabolizmu, a uczestniczy w około 15 tysiącach tych procesów. Czy jesteśmy w stanie w ogóle to ogarnąć? A to jest jeszcze tylko wierzchołek góry lodowej. Ze względu na aktywizowanie enzymów, pobudzenie układu przysadkowo-nadnerczowego, udział w syntezie kortyzolu i kortykosteroidów, syntezie kolagenu i innych ważnych procesów. Wchłanianie witaminy C wymaga dostarczenia energii i obecności odpowiedniego nośnika znajdującego się w żołądku, którego działanie zależy od stężenia sodu. I tu jest bardzo ważne, żeby zawsze żołądek był dokwaszony, a przestrzenie międzykomórkowe naszego organizmu, żeby były odkwaszone. Witamina C pobudza utlenianie i oddychanie komórkowe oraz odgrywa ważną rolę w metabolizmie cukrów, kwasów, czyli cukrowców, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Aminokwasy, czyli białka, ale o krótkich bardzo łańcuchach. Jest niezbędna m.in. do utrzymania prawidłowego stanu krwionośnych naczyń włosowatych dla dobrze funkcjonującego układu odpornościowego, tworzenia i regeneracji kości, wpływa na jej gęstość, zębów, ścięgien, stawów, więzadeł, powięzi mięśni, naczyń krwionośnych, skóry, narządu wzroku. Przyczynia się do powstawania energii w organizmie, przyswajania żelaza, produkcji żółci, krwi, niektórych hormonów, zwłaszcza antystresowych, oraz ciał odpornościowych.
Jest bardzo dobrym antyoksydantem, redukując oksydanty, czyli substancje utleniające i rodniki generowane przez komórki w stanach zapalnych. A więc na przykład sepsa to jest silny stan zapalny, gdzie jest też masę wolnych rodników i co? Same tylko zniszczenie bakterii wywołujących sepsę, podawanie, kochani, tylko antybiotyków pomaga? Szczególne znaczenie przypisuje się jej zdolności do reagowania z wolnymi rodnikami tlenowymi i przekształcania ich w mniej toksyczne lub nietoksyczne związki. Z tego względu jest nieodzowna we wspomaganiu organizmu poddawanemu chemioterapii w chorobie nowotworowej, ponieważ toksyczne chemioterapeutki są źródłem powstawania ogromnej ilości wolnych rodników. Taką rolę spełni na przykład w oku, które chroni przed działaniem ozonu, oraz w tkance płucnej, w której brak jest enzymów przeciwdziałających wolnym rodnikom tlenowym. Dzienna dawka choć 5 mg naturalnej witaminy C, ale to jest dawka, kochani, wybitnie zaniżona, zwiększa produkcję limfocytów w organizmie, czyli ciał odpornościowych, komórek odpornościowych, i powoduje wzrost produkcji glutationu, substancji bezpośrednio ochraniającej komórki przed wolnymi rodnikami. Glutation jest wspaniałym wewnątrzkomórkowym antyoksydantem. Regeneruje także inne antyoksydanty, na przykład witaminę E. Chroni DNA, lipidy, czyli tłuszczowce, i białka przed utlenianiem. W obronie przed drobnoustrojami pobudza do aktywności substancje mające właściwości wiruso- i bakteriobójcze. Duże zapotrzebowanie na witaminę C wykazuje mózg oraz układ immunologiczny. Także zwiększony wysiłek fizyczny, stres, ciąża, starszy wiek, okres leczenia raka w połączeniu z chemio i radioterapią oraz choroby reumatyczne wymaga dodatkowego zaopatrzenia organizmu w witaminę C. Jej wysoki poziom sprzyja tworzeniu maksymalnych zasobów glikogenu w wątrobie i wzmocnieniu czynności antytoksycznych tego narządu. No wiadomo, że wątroba jest narządem przede wszystkim odpowiadającym za utylizację, neutralizację wszelkich toksyn. I tutaj akurat na ilustracji macie dwie znane postacie, dr Ewan Cameron i Linus Pauling, noblista. I zaraz będziecie wiedzieli, o co chodzi w tym, dlaczego to pokazuje. A więc jeszcze raz, w wielu wypadkach witamina C wzmaga odporność organizmu na możliwość powstawania nowotworów, jeśli jest jej dostatecznie dużo. Skuteczność witaminy C w leczeniu raka podkreślali już dr Ewan Cameron i noblista Linus Pauling. Przyrównuje się ją do szczepionki antynowotworowej. Osoby przyjmujące w odpowiednich ilościach witaminę C, zaraz będziemy mówić, co to znaczy odpowiednie ilości, są o 50% mniej narażone na wystąpienie nowotworu raka żołądka, przełyku, trzustki, jamy ustnej. Wspomniany noblista Linus Pauling twierdzi w swojej książce Vitamin C and the Common Cold, że przyjmowanie 1000 mg witaminy C dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na przeziębienie o 45%, krytykując obowiązujące zalecane dawki oscylujące w granicach 60 mg. Witamina C posiada właściwości obronne w stosunku do wielu substancji toksycznych: ołowiu, dwusiarczku, węgla, aniliny, rakotwórczemu działania N-nitrozamin i innych. Bezpośrednio uczestniczy w jednym z głównych etapów spalania tłuszczów, odwodorowania kwasów tłuszczowych. Kochani, zostawcie margaryny, nie jedźcie tych mas miksów i tak dalej. Oraz wpływa na szybkość zachodzących procesów ich spalania. Stymuluje również syntezę noradrenaliny, L-karnityny oraz hormonu DHEA. Powinien być w składzie kwasów tłuszczowych omega-3, sprzyjających utrzymaniu niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Z tego względu witamina C jest bardzo cennym spalaczem tłuszczu, przydatnym w regulowaniu masy ciała.
Kolosalne znaczenie tej witaminy to jej rola ochronna w zwykłych przeziębieniach oraz zapobieganiu chorobom układu krążenia. Witamina C, uszczelniając ścianki tętnic, zapobiega przywlekaniu lipidów, tłuszczowców i cholesterolu do ich gładzi oraz stanowi potężny czynnik antycholesterolowy. I tutaj mała dygresja. O co chodzi z tymi naczyniami krwionośnymi? Po prostu, jeżeli organizm, wielokrotnie o tym mówiłem już w wielu audycjach, jeżeli organizm nie ma tego wszystkiego, co powinien mieć, wszystkich składników witamin, minerałów, polifenoli, to a w przypadku naczyń krwionośnych braki witaminy C, witaminy A, E, braki kwasów tłuszczowych omega-3, braki krzemu, silicjum, dochodzi do powstawania mikropęknięć tych naczyń, do tak zwanego szkorbutu naczyń krwionośnych i wówczas wątroba, która jest głównym źródłem wytwarzania cholesterolu LDL, czyli lipoproteiny niskiej gęstości, low density lipoprotein, zwiększa produkcję tego LDL-u po to, żeby tak jak u nas w ścianie, na przykład w domu, ściana jest pęknięta, jakieś pęknięcia, bierzemy cekol, bierzemy gips, zamazujemy to i tak dalej. Ale następny problem jest, LDL jest miękki, to jest tłuszczyk, tak prawdę mówiąc. Więc dlaczego powstaje stwardnienie tętnic? Dlatego, że najpierw w tętnicach bardzo chętnie w naczyniach krwionośnych odkładają się złogi wapniowe. Skąd? Między innymi z picia wód silnie, czyli wysoko mineralizowanych. Bo nam są minerały potrzebne, ale nie z wody. W wodzie jest kamień i sprawa załatwiona. To tak w dużym skrócie. I teraz, i ten LDL cholesterol chętnie się przykleja do tych szorstkich powierzchni pokrytych złogami wapnia, to są mikrozłogi. Dalej, w organizmie brakuje antyoksydantów, w związku z tym ten LDL się utlenia i dopiero te złogi wapniowe i powstające w wyniku utleniania LDL cholesterolu są groźne, powstaje blaszka miażdżycowa. Jeżeli dostarczamy organizmowi między innymi dużo witaminy C, która działa jak antyoksydant, to raz, że to chroni LDL przed utlenianiem, a po drugie wzmacnia naczynia. One nie pękają. W dodatku witamina C powoduje lepsze przyswajanie wielu innych składników mineralnych, witaminowych i tak dalej do organizmu. A więc w związku z tym wątroba nie będzie musiała zwiększać produkcji LDL cholesterolu. Badania przeprowadzone jeszcze w latach 50. XX wieku przez zespół kanadyjskich naukowców pod kierunkiem doktora medycyny J.C. Willisa wykazały, że istnieje bezpośredni związek między niedostatkiem witaminy C w organizmie i chorobą serca wywołaną miażdżycą tętnic. Kanadyjscy lekarze udowodnili ponadto, że witamina C podawana w dużych dawkach, znacznie powyżej tzw. zalecanej dawki dziennej RDA, odwraca proces arteriosklerozy zwanej chronicznym szkorbutem naczyń krwionośnych. Wyniki ich badań zostały potwierdzone na przełomie lat 80. 90. XX wieku przez noblistę Linusa Paulinga, który wyjaśnił, jaki jest mechanizm odkładania się płytek miażdżycowych przy braku witaminy C. Pauling zaproponował ponadto leczenie miażdżycy przy użyciu dużych dawek witaminy C w połączeniu z lizyną. Nazwano to terapia Paulinga, jako naturalny sposób leczenia miażdżycy. Również metoda opracowana przez brytyjskiego okulistę doktora Sydneya Josepha Busha, kardioretynometria, wykazała bezpośrednią zależność między zawartością witaminy C, odkładaniem się płytek miażdżycowych w tętniczkach obsługujących siatkówkę oka. Odkrycie doktora Busha dokonane na podstawie obrazów siatkówki oka, że witamina C i lizyna mogą zapobiegać starzeniu się tętnic, a nawet je odwrócić, określono jako monumentalne. Ale co zrobiono później?
Okazało się także, że kardioretynometria pozwala doskonale diagnozować chorobę wieńcową serca na podstawie ognisk miażdżycowych w siatkówkowych naczyniach krwionośnych. Dr Bush był zdeklarowanym zwolennikiem stosowania w profilaktyce dużych dawek witaminy C, a sekrety jej działania opisał w jednej ze swoich książek. Dlatego postulował więc stosowanie prewencji żywieniowej. Zalecał swoim pacjentom przyjmować dawki witaminy C w ilości od 3000 do 10 000 mg dziennie. Przy zalecanych przez brytyjskie normy NHS, National Health Service, medyczne normy 60 mg. Wywołało to jednak w świecie medycznym ogromne kontrowersje, skutkujące tym, że został wykluczony w 2013 roku z General Optical Council, czyli brytyjskiej Generalnej Rady Optycznej. Traktował sprawy medycyny bezkompromisowo. W jednej ze swoich wypowiedzi stwierdzał: miliony cierpiały na narzucone medycznie choroby serca. Oszukańcze środki zaradcze w zakresie chirurgii, chodzi o operację wrodzonej choroby serca, stenty, pomostowania aortalno-wieńcowe, udary, paraliż, śmiertelne 2% nowotworów wywołanych promieniami rentgenowskimi, zadłużenia rodzin, domy obciążone hipoteką na pokrycie kosztów pomostowania aortalno-wieńcowego, przedwczesna śmierć rodziny zniszczone. Zyski medyczno-farmaceutyczne są niezgodne z uczciwą praktyką medyczną. Niezrozumiałe, ogromne ludzkie, globalne zniekształcenie demograficzne ujawniło się w wyniku zdrowotnej katastrofy, dyskontując 80 lat postępów, w cudzysłowie, medycyny zachodniej, czasopism etycznych, antybiotyków i niezliczonych, w cudzysłowie, leczeń i zarządzania możliwościami opracowanych i stworzonych medycznie. Autor wprowadza, czyli dr Bush, wprowadza dodatkowy kurs kwalifikacyjny doktora kardioretinometrii, zmniejszając przedwczesne zgody z powodu serca o 98% i przywracając zaufanie do medycyny. Linki do kilku artykułów na ten temat znajdą się oczywiście w opisie tej audycji. Dodajmy jeszcze, że znany kanadyjski lekarz dr Ken Walker, piszący pod pseudonimem dr W. Gifford Jones, skomentował następujące odkrycia doktora Busha. Przez 10 lat pisałem, że dr Bush zasłużył na Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Jednak jego badania niestety pokryły się kurzem w kręgach medycznych. Kiedy słuchało się, jak opowiadał o swoich badaniach, było oczywiste, że nie znosił głupców. Pytanie, czy to byli głupcy? Miał zwyczaj mówić im i towarzystwom medycznym, że mylą się co do przyczyny zawału serca. Jego odkrycie naukowe powinno zostać nagrodzone Nagrodą Nobla, a może uratować miliony istnień ludzkich przed chorobami układu krążenia. Tylko medyczny establishment odmawia przyjęcia nowych pomysłów. Co ważniejsze, nie chce nawet słuchać, szczególnie w przypadku niektórych specjalności medycznych. Na przykład, gdybyś był kardiologiem, czy chciałbyś usłyszeć, że witamina C i lizyna, naturalne środki, są skuteczniejsze, tańsze i w 100% bezpieczniejsze niż leki obniżające poziom cholesterolu? Albo gdybyś był kardiochirurgiem, chciałbyś usłyszeć, że przyjmowanie witaminy C i lizyny może zmniejszyć liczbę operacji pomostowania tętnic? Niestety ogromna większość lekarzy nic nie wie o terapeutycznej roli witaminy C. Odkryciach Linusa Paulinga i innych badaczy, zaś kardiologów uczy się, że witamina C i nie tylko ta witamina w dawkach przekraczających rekomendowaną dawkę dzienną RDA nie przedstawia żadnej wartości jako substancja działająca antymiażdżycowo. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna jest najprawdopodobniej prosta. Witamina C jest zbyt tania. Sprzedaje się jej na świecie za sumę około 180-200 milionów dolarów rocznie.
Jak się to ma zaś do rynku leków stosowanych w samej tylko kardiologii? Wycenia się na sumę 26 miliardów dolarów rocznie, zaś samych tylko statyn, cytat, uwaga, wartość rynku statyn w 2023 roku szacowano na 15,39 miliardów dolarów amerykańskich, a przewiduje się, że do 2030 roku osiągnie on wartość 18,93 miliarda dolarów przy średniorocznym tempie wzrostu wynoszącym 3%. Wielkie firmy farmaceutyczne zrobią więc wszystko, aby do publicznej wiadomości przedostawało się jak najmniej informacji, które mogą sprawić, że ludzie odwrócą się od ich produktów, w wyniku czego zyski koncernów spadną. Obecnie witamina C jest nie tylko lekiem przeciwszkorbutowym, ale także substancją zwiększającą odporność, wzmacniającą organizm oraz poprawiającą jego wydolność wysiłkową, przeciwdziałającą schorzeniom aparatu ruchu, układu krążenia, narządu wzroku, chorobom nowotworowym, chorobom jamy ustnej oraz opóźniającą procesy starzenia. Ostry niedobór witaminy C powoduje przede wszystkim szkorbut, gnilec, na co składają się objawy występujące w różnych zestawach i w różnej kolejności, rzadko wszystkie jednocześnie. Za chwileczkę to wymienię, te objawy, natomiast teraz jeszcze historia. Podróże Jamesa Cooka, kapitana Cooka, zjedzonego przez kanibali, i Cook, który wiele podróżował, oczywiście jako dowódca floty kilku statków, miał problemy z marynarzami, którzy byli karmieni po prostu peklowanym mięsem przede wszystkim. Wszyscy oni w długich rejsach chorowali na szkorbut, na gnilec, wypadały zęby, chorowali na okrągło. Co zauważył? Że jeżeli gdzieś tam statki dobijały do wysepek i tak dalej i marynarze zjadali dużo owoców, natychmiast poprawiał się stan ich zdrowia. Przyjęto później, że na okrętach Cooka po prostu zabierano duże ilości kiszonej kapusty. A więc, jakie mogą być, kochani, objawy tego ostrego niedoboru witaminy C? Skaza krwotoczna, ubytek wagi, kruchość naczyń krwionośnych, skłonność do wybroczeń, łatwe powstawanie siniaków, krwotoki z nosa, zmiany w kościach, zapalenie dziąseł, wypadanie zębów, wrażliwe krwawiące dziąsła, zaburzenia w rozwoju zębiny i zmiany wozębnej, zaburzenia wzrostu u dzieci, alergie, zaćma soczewkowa, katarakta, wrzody żołądka, dwunastnice jelitowe, wolne gojenie się ran, brak łaknienia, bladość skóry i błon śluzowych, łatwość pękania naczyń krwionośnych, bóle głowy, chroniczne zmęczenie, zmniejszona odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe, możliwa wzrastająca otyłość w wyniku obniżenia poziomu hormonów steroidowych, np. noradrenaliny. Bogatym źródłem naturalnej, doskonale wchłanianej do organizmu witaminy C są kwaśna kapusta, porzeczki, wiśnie, aronia, dzika róża oraz acerola. Zatrzymuję już udostępnienie i, kochani, to jest właśnie przykład, jak są pewne z jednej strony substancje niedoceniane, przez nas samych niedoceniane, a z drugiej strony jak są pewne wiadomości, informacje ukrywane przez tych, których celem jest po prostu tylko zarabianie na ludzkim stadzie. To ludzkie stado należy po prostu hodować, karmić, czyli dostarczać paszę, przemysłową paszę, która będzie powodować rozstrój organizmu, więc po to, żeby to ludzkie stado leczyć. Najlepiej, tak jak w Polsce, ale w innych krajach podobnie, do 65 roku życia, czyli dobry emeryt to martwy emeryt. Wielu będzie szczęśliwymi, jeżeli po prostu w momencie przejścia na emeryturę ten człowiek po prostu odchodzi. Nie trzeba będzie wówczas płacić i sprawa załatwiona. A pytanie jeszcze, co z tymi pieniędzmi, które miałyby być odkładane przez wiele, wiele lat. One wchodzą do ZUS-u i wychodzą z ZUS-u, oczywiste. To jest normalne, ale to już jest inny temat.
Kochanie, więc warto brać witaminę C. Szukajcie bardzo dobrych suplementów, naturalnych. Nie chodzi o syntetyczną witaminę C, absolutnie, pamiętajcie. Szukajcie naprawdę dobrych suplementów diety zawierających witaminę C, w ogóle samą witaminę C chociażby, która będzie jeszcze w powiązaniu z lizyną i z innymi składnikami. I tyle. Cóż, kończymy na dzisiaj. Jeszcze raz poproszę Was o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się linkiem do tej audycji ze swoimi bliskimi, znajomymi, czy też wstawianie na jakieś po prostu media, na Facebooka, na TikToka i tak dalej, i tak dalej. Zależy mi bardzo na tym i myślę, że Wam również, żeby taka wiedza docierała do jak najszerszej grupy ludzi, żeby ci ludzie zaznajamiali się. Niektórzy mogą oczywiście różnie to potraktować, ale to nie jest istotne. Dotrze ta wiedza do tych, do których ma dotrzeć. Bez was nie będzie nic. Ja jestem tylko jeden, Janusz. Sam robię tę audycję, ale od was szalenie dużo zależy, bo tu przychodzi pewna grupa ludzi. Jest około już niecałe 4000 subskrybentów. No, byłbym szczęśliwy, żeby było znacznie więcej, ale bez was, bez waszej aktywności nie będzie nic. Bądźcie aktywni, dzielcie się tą wiedzą, którą no, ja przygotowuję w dość dużym trudzie i kradnąc sobie po prostu czas na inne historie. Uważam, że to ma po prostu sens. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Dziękuję, że jesteście, że towarzyszycie mi każdego, no przynajmniej, przepraszam, każdego tygodnia, 3 razy w tygodniu przynajmniej. E, I cóż, do zobaczenia wkrótce przy innych tematach. Papatki.